Ten filmik nagrywam z okazji pierwszych 100 subskrypcji na kanale. Montuję go co prawda w momencie jak już mam ponad 200, a publikuję gdy mam prawie 300. I czego człowieku nie rozumiesz? Nazywam się Hubert Spychała, jestem mistrzem gildii, a to jest odcinek specjalny z okazji pierwszych 100 subskrypcji. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy z jakiegoś powodu kliknęli dzwoneczek i oglądają moje materiały. Jako że zwykłe dziękuję to stanowczo za mało, wymyśliłem odcinek specjalny pod tytułem Najdroższa okładzina kontra najtańsza. Po krótkim zastanowieniu stwierdziłem, że to również jest za słabe, dlatego przygotowałem mały konkurs, o którym opowiem więcej na koniec odcinka. Zapraszam Was teraz na zdecydowanie za długi materiał na temat klejenia okładzin. Co będzie nam potrzebne do klejenia? Po pierwsze, wałek do ciasta. Dodatkowo będą nam również potrzebne nożyczki, a także klej wodny, no i oczywiście deska oraz okładziny oraz pasek na deskę. Ok, skoro to wszystko mamy, możemy zabrać się teraz do pracy. No dobra, ale zanim, to bardzo ważna rzecz, czyli różnica między deską taką profesjonalną klejoną od deski gotowej, sklejanej fabrycznie, tak zwanego gotowca. Oto i on. Gotowiec różni się tym od deski sklejanej, że możemy ściągnąć okładzinę. I zobaczcie, co się wydarzy, jak będę próbował odkleić okładzinę z gotowca. No, jest to przykry widok, ale poświęcamy się w celach nauki. Taki niestety jest efekt, jeżeli próbujemy ściągnąć z gotowca okładzinę. Oczywiście da się tutaj przykleić okładzinę profesjonalną, ale kosztuje to niemiłosiernie dużo pracy, bo trzeba całą tą gąbkę zedrzeć. Metod jest wiele, fajnie jest mieć jakąś szpachelkę, ale trzeba tylko uważać, żeby nie uszkodzić za bardzo drewna. No i ostatnie szlify robi się najlepiej maszyną albo papierem ściernym, żeby jak najbardziej pozbyć się większości tej gąbki, czyli naszego podkładu, który jak widzicie nie chce zejść. I teraz zobaczcie, dla porównania to sobie wywalimy. I mamy deskę klejoną, czyli ściągamy pasek, który nie będzie nam już potrzebny. I mamy naszą deskę. I teraz zobaczcie, tutaj deska, okładzina jest... O, już widzę, że jest całkiem nam się... No, to jest efekt starej okładziny. Myślałem, że pójdzie gładziej. To może zły przykład. Zobaczymy, czy flexon zejdzie nam łatwiej. O, i również trzyma skubaniec. No, trochę lepiej schodzi. No, ale mam nadzieję, że widzicie różnicę. Tutaj odchodzi podkład razem z gumą. Czyli guma schodzi z podkładem. Pięknie, ładnie. Ta deska była ostatnio chyba rok temu klejona i w ekstremalnych warunkach atmosferycznych trzymana, czyli w samochodzie w dużych temperaturach, ale mimo wszystko schodzi to jakoś. Strasznie dużo kleju tam zostało, co nie jest dobrą informacją. Są takie preparaty do lakierowania, żeby zabezpieczyć deskę, ale tu na szczęście nie odchodzą nam warstwy, nie ma, drzazgi się nie ciągną razem z okładziną. To dobry znak. Gdybym to szarpnął zbyt mocno, to mógłbym tę okładzinę po prostu rozedrzeć, a tego byśmy nie chcieli. Ok, no i zobaczcie, mamy ściągniętą okładzinę z deski. Jest tutaj cała masa kleju, który niestety trzeba będzie usunąć. W niektórych przypadkach nie jest aż tak źle, ale no można to robić po prostu palcem, jak tu widzicie. I tak się trzeba bawić, aż cały klej zostanie ściągnięty. I wtedy można dopiero nakładać kolejną warstwę. No to czeka mnie troszkę zabawy z tym tematem. Udało się ściągnąć klej i nie wiem, czy to będzie dobrze widać, bo obracam trochę pod kątem, ale zostało tu trochę jeszcze resztek kleju, takie paprochy. No i można by to zignorować, ale może się to skończyć takimi brzydkimi parchami albo nierówną powierzchnią właściwie na przyklejonej okładzinie. Dlatego jeszcze to palcem tutaj pościągam, żeby było to możliwie jak najczyściej, ale generalnie już można by tutaj kleić. Jeżeli komuś takie tam szczegóły wizualne nie przeszkadzają. No jest to upierdliwe, cały czas coś tam się ciągnie. Pociągniesz z jednej strony, to jeszcze gdzieś ten brudek zostaje. Dzięki FK za podkład. Się cieszycie, głupio. Będziecie w nagraniu i zobaczymy,
się będziecie tak cieszyć. Dobra, powiedzmy, że będzie. Swoją drogą, to jest bardzo fajna deska, Stiga Allround Classic. Bardzo ciekawa, stosunek ceny do jakości, ona kręci się tak w okolicach 150 zł, raz jest tańsza, raz jest droższa, ale za tę cenę ta deska to jest po prostu rewelacja. Ja gram nią już parę lat i jestem mega zadowolony, bo w porównaniu do tych wynalazków drogich tam za 5 stówek, 6 czy nawet parę tysięcy, bo już ponad 1000 zł są najdroższe, w porównaniu do tych najtańszych tam za 50 zł, no to ta naprawdę daje świetne czucie i jest, słuchajcie, niełamliwa. Są deski z wyższej półki, ale one lubią pękać właśnie w tych miejscach, gdzieś tam parę razy się uderzy, coś wygnie, a ta naprawdę jest, no nie powiem niezniszczalna, ale jeszcze nie udało się jej złamać nikomu, a poleciłem tych desek już całkiem sporo. Dobra, teraz do rzeczy. Zanim zaczniemy kleić kwadraty, to słów parę o tym, jak przykleić okładzinę, która już była wycięta. Przede wszystkim trzeba przymierzyć na sucho, czy to nam pasuje. I tutaj widać, że w tym miejscu trochę wystaje, ale to nie jest problem, bo jak nałożymy okładzinę, będziemy wałkiem jechać, to się troszkę rozciągnie naturalnie. Gorzej, gdyby okładzina była bardzo mocno niedopasowana, na przykład mielibyśmy coś takiego, no to już by było ciężko, trzeba by było mocno dociągać i ta okładzina wtedy będzie miała nierówną nawierzchnię tam po przyklejeniu. Gdy już mamy przymierzoną okładzinę, można nałożyć klej na deskę, na okładkę i poczekać, aż wyschnie, a my to zrobimy na tej desce. Ale nasze kwadraty najpierw. Mamy tutaj najdroższą okładzinę na rynku. Jest to Dignis, ja kupiłem ją za 385 zł. No i okładzinę, która jest jedną z najtańszych, mianowicie Gevoraver za 27 zł kontra Dignix 05 za 385 zł. Jak widać, okładziny przychodzą nam w kwadratach, czyli fabrycznie nowa okładzina jest w pudełku. No i mamy kwadracik jeszcze pokryty taką folią. Z kwadratami nie ma problemu, bo wystarczy tylko wycentrować mniej więcej napis, żeby był na środku rączki i żeby nam się tutaj te oznaczenia ITTF-u zmieściły, bo są artyści, którzy potrafią wyciąć, przyklejając to do góry nogami i wtedy nie widzimy po wycięciu, co to jest za okładzina. I mamy problem, bo taka okładzina może zostać niedopuszczona do zawodów. Dlatego tutaj jest numer okładzin 29015, to jest numer tej okładziny i jest informacja, że jest ITTF approved, czyli jest dozwolona do gry. Jeśli chodzi o deski, to w sumie nie mają czegoś takiego jak atest ITTF, przynajmniej nie widzę, a okładziny już tak. No dobra, mamy kwadraty. No to jest problem. Miała być czerwona. Ojejku. No dobra, słuchajcie, życie pisze różne scenariusze, zazwyczaj kiepskie. I oto jest jeden z tych przykładów. Słuchajcie, mam dwie czarne okładziny. Może przemilczę ten temat, jak do tego doszło, że mam dwie czarne, a nie czarną i czerwoną. Jeśli ktoś jest niezaznajomiony z przepisami, to trzeba mieć dwie okładziny różnego koloru. Dotychczas były to okładziny czerwone i czarne, dwoma czarnymi zagrać po prostu nie można. No ale jako, że show must go on, przykleimy po prostu dwie czarne na potrzeby treningowe, to nikogo nie zaboli. Będziemy to teraz kleić. I teraz słuchajcie, jeśli chodzi o kleje, to kiedyś były kauczukowe, nadal są dostępne, ale są już nielegalne, bo mają w sobie substancje lotne, które są toksyczne, chociaż jak ktoś się kiedyś sztachnął białym klejem, to wie, że śmierdzi on niemiłosiernie, no ale niby nie ma substancji lotnych. I do zestawu macie takie piękne gąbeczki dołączone i taką fajną klamerkę, żeby sobie nie wybrudzić rąk. Klamerka chwyta i rozprowadzamy klej, za chwilę wszystko zobaczycie, ale w alternatywie mamy jeszcze coś takiego, to jest Clean Stick i polega to na tym, że gąbkę już mamy zainstalowaną, klej jest biały w środku, no i można też tym rozprowadzać. 25 gram kleju i generalnie byłem w tym w stanie przykleić 6 rakietek. Teraz już wszystko wyschło, ale byłem zszokowany, bo wystarczyło zamknąć i ta gąbka nam nie zasychała, ten klej się po prostu... Ten klej nie wysychał, gdy był przykryty. Dopiero jakbym to zostawił odkryte, to ta gąbka by wysłała. Nawet jeszcze w tej chwili jest zdatna do użytku. Także fajna sprawa, on kosztuje chyba coś koło 2 dyszek, albo mniej. Sprawdzę, dam w opisie. Wracamy do naszego kleju i pozwolę sobie nałożyć klej najpierw na okładziny. Tych filmów o klejeniu okładzin jest już kilka na YouTubie, ale czemu miałbym nie dodać swojego? No i co? Nakładamy takim zygzakiem. No, trochę mi się polało. I rozprowadzamy za pomocą gąbki.
Teraz słyszałem, że jest wiele różnych szkół, jak to kleić, żeby było dobrze. Można dawać kilka warstw tego kleju, to znaczy, że nakładam pierwszą warstwę, nie za grubą, nie za cienką. Ja myślę, że taka jest sam raz. Klej rozprowadzamy w miarę równo. Może nie będzie to idealnie, ale czekamy, aż ten klej zrobi się przezroczysty, czyli w tej chwili widać, że on jest wyraźnie biały. Jak on zrobi się przezroczysty, to będzie można to kleić, więc nie kleimy tego na mokro. Druga okładzina. Generalnie ja się nigdy nie bawiłem w 2 warstwy kleju. Zawsze nakładam jedną taką troszkę grubszą warstwę, jak widać. Czekam do pełnego wyschnięcia, no i potem się to nakleja i trzyma. Jak widać, niektóre tak trzymają, że potem ciężko to w ogóle odkleić. No i teraz deska. Generalnie, jak ktoś jest oszczędny, to może wykorzystać to, co jest na gąbce w tej chwili, wydusić gąbeczkę i to sobie rozsmarować. No i na jedną stronę już starczyło. Kleju nie trzeba dodawać. Albo można dodać tego kleju. Gąbka i tak jest potem do wyrzucenia, więc nic już z nią więcej nie zrobimy. Dobra, mam 2 strony pomalowane. Można położyć wszystko i cierpliwie czekać. Tak, myślę, że 20 minut jest to czas schnięcia, ale są też osoby niecierpliwe, na przykład ja się do nich zaliczam i można zacząć robić mały przewiew, machając rakietką. No i w tym momencie, dzięki temu będzie nam to wszystko szybciej schło. Dobrze, udało nam się dotrzeć do tego momentu, w którym okładzina jest prawie wyschnięta. Na Dignixie już niemal całkowicie, na Raverze jeszcze nie. Jeszcze może parę machnięć, ale myślę, że to wystarczy. Ja jestem z tych niecierpliwych. Na desce, jak widać, już pięknie, ładnie klej zrobił się przezroczysty. Na Raverze jeszcze trochę nie, ale myślę, że damy radę. I zaczniemy klejenie. Przykleimy Dignixa pierwszego. Tak jak mówiłem, pilnujemy, żeby środek okładziny, tu akurat mamy znaczek Butterfly'a, więc celujemy go na środku. No tak, prawie na środku wyszło. Jak już to mam, to mogę teraz delikatnie, nie przyduszając w jakiś sposób, po prostu roluję okładzinę dalej. No i tyle. Bez dociskania, swobodnie. I efekt jest taki, że mamy przyklejoną. Można jeszcze palcem ewentualnie dookoła docisnąć, ale to już się trzyma całkiem nieźle. No i teraz do gry wchodzą nożyczki. Są osoby, które lubią to robić skalpelem. Ja skalpelem nie lubię. Zobaczcie, jak wychodzi to nożyczkami, potem możecie sami próbować. Skalpelem niby wyjdzie równiej, ale jest to dużo cięższe, bardziej upierdliwe. Trzeba mieć jakąś podkładkę fajną i stare, dobre nożyczki według mnie wygrywają tutaj konkurencję. I tak wygląda przyklejona pierwsza część. To lecimy z drugą, która powinna być czerwona, ale przemilczmy ten temat. No i tutaj mamy napis też. Dopasowuję sobie, żeby był na środku. Ok, no dobrze. No i mamy przyklejone dwie czarne okładziny, ale udajmy, że ta jest czerwona, ta jest czarna. A, mówiłem jeszcze o opcjonalnej rzeczy. Opcjonalna jest taśma, która tutaj nam zabezpiecza rant rakietki. Uważam, że fajna sprawa, bo zdarza się, że przy zagraniach zahaczymy o stół i od razu nam się odkleja, tutaj coś się może możemy uszkodzić po prostu okładziną, się zacznie kruszyć, więc zawsze lepiej jest taki pasek dać. Nie są to jakieś kokosy. Można kupić to w takiej rolce, ta miała chyba 50 metrów i kosztowała coś tam pewnie koło 60 zł, a można kupić takie tam odcinki kilkumetrowe i to wtedy kosztuje tam pewnie koło 5, 10. No, można zobaczyć. Różna firma, zależy właśnie od marki, ale nakładam sobie to, dość łatwa aplikacja. Tu może być jedynie, bo są różne szerokości tych taśm i generalnie większość okładzin zawodników ofensywnych ma podkład 2.0, 1.8, to znaczy, że grubość tej gąbki, którą tutaj widzieliście, ma właśnie grubość podkładu jest na przykład 1, może być 0, może być 0,7, zależy od producenta. Największa to jest max, czyli tam gdzieś koło 2 mm, 2,2, 2,3 mm. Tutaj akurat mamy Dignixa, zobaczmy. O, tu jest podkład 2.1. Przy okazji tego odcinka chciałbym powiedzieć o ciekawej formie wspierania gildii tenisa stołowego, mianowicie kupowaniu sprzętu firmy Gevo, DHS
friendship właśnie w gildii, czyli można się ze mną kontaktować. Możecie sobie obczaić sprzęt na stronie inters.pl, tam mają duży asortyment sprzętu do tenisa stołowego i jak ktoś chciałby wspierać gildię, może kupować to zamawiając u mnie. Ja wtedy ten sprzęt ściągnę i oferuję też klejenie, jeśli ktoś nie chce sam tego robić. No to teraz czas iść na salę i przetestować, jak wypadnie nasz Raver kontra najdroższa okładzina. Zapraszam na salę. Zacząłem od gry Dignixem na forehandzie. Już pierwsze uderzenia dały fantastyczne, satysfakcjonujące uczucie, że piłeczka sama wejdzie w stół. Okładzina jest bardzo sprężysta i jednocześnie sprawia wrażenie dużej kontroli nad piłeczką. Największą różnicę było czuć podczas uderzeń rotacyjnych. Topspin po bloku z pustej piłki grało się bardzo lekko. Miałem wrażenie, że okładzina wybacza i koryguje pewne błędy w strukturze ruchu i niedoskonały moment uderzenia piłeczki. Największym zaskoczeniem była gra na backhandzie. Grałem już wieloma okładzinami różnych firm i żadna nie dawała takiej satysfakcji podczas topspina backhandowego jak Dignix. Wystarczyło nadać piłeczce rotację, a reszta działa się już sama. Jeśli miałbym ocenić Dignixa od firmy Butterfly, to dałbym mu 9 na 10. Jeden punkt zabieram tylko i wyłącznie za cenę, bo 390 zł za jedną okładzinę to stanowczo za dużo. Dobra, to był Dignix, a teraz Raver Orzeszty. Już pierwsze odbicia nie pozostawiały żadnych złudzeń. Ta okładzina jest zdecydowanie słabsza i nawet osoba z zerowym doświadczeniem mogłaby to stwierdzić. Każde uderzenie było strasznie toporne. Musiałem wydłużać każdy ruch i wkładać zdecydowanie więcej siły, aby uzyskać satysfakcjonujący efekt. Podczas gry topspinem niemalże wyrwałem sobie rękę, a jakość uderzenia była daleko w tyle w porównaniu z Dignixem. Raver okazał się także bezlitosny, jeśli chodzi o błąd w strukturze ruchu oraz niewłaściwy moment uderzenia. Każde niedociągnięcie kończyło się zagraniem w siatkę lub w aut. Jednak pierwsze odbicia na backhandzie mnie zaskoczyły. Moje uderzenia były bardzo regularne i nie miałem większych problemów, żeby umieścić piłeczkę w stole na drugiej połowie przeciwnika. Różnica była jednak w szybkości i rotacji. Moje topspiny były z łatwością blokowane. Jeśli miałbym ocenić okładzinę Gevo Raver, to dałbym jej 5 na 10, bo da się z nią zagrać wszystkie podstawowe techniki Fundamenty 1, w tym także rotacyjne, takie jak topspin czy przebicia. No i oczywiście ogromny plus za cenę. 27 zł, to za jednego Dignixa mogę mieć 14 Raverów. Okładzina Dignix Butterfly'a bije na głowę sprzęt niemieckiego producenta, czyli okładzinę Gevo Raver pod względem jakości. Dignix pozwala na rotacyjną i mocną grę z zachowaniem kontroli i wybacza delikatne niedociągnięcia techniczne. Raver daje możliwość zagrania wszystkich podstawowych technik, w tym także topspina, ale oferuje niewielką rotację i szybkość. Jest świetny do nauki gry w tenisa stołowego, ponieważ wymusza długie i pełne ruchy. No i miażdży cenowo konkurencję od Butterfly'a. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, co na temat tych okładzin sądzi pierwszoligowy zawodnik Adrian Spychała, to rozważ zostanie patronem gildii tenisa stołowego. Recenzja Adriana będzie dostępna dla każdego z poziomu przebudzony. A teraz czas na konkurs. Zasady są proste. Po pierwsze, jeżeli ten filmik osiągnie 100 polubień, to rozlosuję te okładziny wśród moich widzów. Po drugie, jeżeli chcesz wziąć udział w tym losowaniu, to napisz pod tym filmem komentarz, która okładzina Cię interesuje. Pamiętaj, że możesz wybrać tylko jedną. Po trzecie, losowanie odbędzie się w oddzielnym filmie, jak tylko zostanie spełniony pierwszy warunek, czyli 100 polubień. Jak widać, totalnie się posypało, jeśli chodzi o regularność publikowania filmów na tym kanale. Jest to związane z bardzo prostą zasadą. Jak raz sobie odpuścisz, to następnym razem będziesz to robić coraz chętniej i łatwiej. Dlatego zmieniam zasady gry na tym kanale. Ponieważ największym zainteresowaniem cieszy się tematyka techniki gry,
odpuszczam sobie pozostałe treści na jakiś czas. I będę wam dostarczał raz w miesiącu filmik na temat techniki. Więc uroczyście oświadczam, że kolejny filmik na temat ataku w półdystansie pojawi się już w styczniu 2023 roku. Tyle na dzisiaj w tym odcinku. Jeśli podobał ci się ten materiał, oczywiście zostaw polubkę, zasubskrybuj ten kanał, obejrzyj pozostałe filmy. Jeżeli podobał ci się temat testowania okładzin, to napisz w komentarzu, jakie okładziny powinienem przetestować. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Do zobaczenia.